Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, tak jak Wam już wcześniej zapowiadałam, będziemy próbowali wydobyć pierwszy skręt z moich włosów. Dlatego też są w takim nieładzie, mam je spięte, bo już nie mogę na nie patrzeć, więc chcę Wam tylko tytułem wstępu powiedzieć, że będziemy próbowali to zrobić i pierwszy skręt w moim życiu mam na myśli taki z użyciem produktów do stylizacji i wydobycia tego skrętu i w dzisiejszym odcinku będziemy używać tych dwóch produktów, które Wam już wcześniej pokazywałam, znaczy jeden Wam pokazywałam, drugiego nie. Jest to stylizator proteinowy i aktywator skrętu w kremie od Only Bio i za pomocą tych dwóch produktów będziemy próbować uzyskać u mnie jakieś fale, loki, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale więcej powiem Wam o nich już później, bo po pierwsze nie chcę Wam się dłużej pokazywać w takim stanie, a po drugie wydaje mi się, że po użyciu tych produktów i po zobaczeniu efektów będę miała też lepszy obraz i będę mogła Wam więcej o nich powiedzieć. Dodatkowo spróbuję Was dzisiaj zabrać ze sobą do łazienki, zobaczymy jak to wyjdzie, bo nie wiem jak uda mi się Was tam ustawić, żebyście wszystko widzieli, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, mam bardzo małą tą łazienkę, ale za chwilę zobaczymy, czy to się uda, więc lecimy, umyjemy sobie razem głowę i zobaczymy co i jak. Próbuję to zrobić, mam nadzieję, że nie będzie dużego echa w łazience, jeżeli będzie, to po prostu Wam dodam sobie dźwięk już w programie, nagram się inaczej, natomiast jeżeli będzie git, to Wam zostawię. Będziemy używać sobie dzisiaj tych dwóch produktów. Najpierw oczywiście umyję głowę normalnie swoim szamponem i odżywką, a potem użyjemy aktywatora skrętu i stylizatora. Zobaczymy co z tego będzie. Tam są moje produkty, wszystkie jak widzicie, większość jest od Only Bio i to nie jest jakoś odcinek sponsorowany, ja po prostu na co dzień ich używam, a tych małych próbeczek mam po prostu bardzo dużo z kalendarza adwentowego i po prostu je sobie powoli testuję. Mam różne tutaj, słuchajcie, odżywki proteinowe, humektantowe, emolientowe, ale tak naprawdę nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o ich używanie. Moje włosy chyba albo lubią wszystkie, albo jest im obojętnie, nie mam zielonego pojęcia, więc dzisiaj użyjemy sobie tego standardowego zestawu, którego używam i szamponu z pokrzywy, który chcę po prostu wykończyć, bo tyle go mam, stał tu bardzo długo i no wiecie, nie chcę tego wyrzucać, wylewać. Moje włosy go w miarę lubią, nie przeszkadza im, więc sobie go użyję. No i lecimy z tematem, przechodzę, słuchajcie, do działania i zobaczymy co z tego będzie. Mycie moich włosów zaczynam oczywiście od dokładnego ich rozczesania, bo jeżeli tego nie zrobię, to się poplączą i będzie totalny dramat. Następnie moczę całą głowę i dokładnie wypłukuję włosy, bo po używaniu tej odżywki truskawkowej dalej troszeczkę tego koloru siedzi i chcę to wszystko ładnie wypłukać. Później przechodzimy do używania pierwszej odżywki w metodzie OMO. Ja wybrałam sobie odżywkę emolientową, nie mam zielonego pojęcia czy słusznie, mam nadzieję, że tak. Następnie przechodzimy do mycia samej skóry głowy i tak jak Wam pokazywałam, ja sobie użyję tutaj szamponu tego pokrzywowego, żeby go po prostu zużyć i dokładnie myję sobie całą skórę głowy, przy okazji wykonując delikatny masaż i myję tylko skórę głowy, bez włosów na całej długości, one po prostu się troszeczkę spłukają wraz z tym szamponem za chwilę jak będziemy płukać i teraz właśnie wszystko spłukujemy dokładnie. Odciskamy ponownie nadmiar wody i lecimy z drugą odżywką. U mnie będzie to odżywka proteinowa i w sumie teraz po fakcie pomyślałam sobie, że zrobiłam to bez sensu, ponieważ ten stylizator, którego będę używać i tak jest proteinowy, więc mogłam sobie tu użyć innej odżywki, no ale jak to się mówi już po ptokach, trudno, nie będziemy tego rozkminiać. Odżywkę sobie jeszcze dokładnie wczesuję we włosy i zostawiam ją dosłownie na kilka minut i w międzyczasie sobie oczywiście tutaj posprzątam wszystko dookoła i już za chwilę przechodzimy do kolejnego, najważniejszego etapu w myciu włosów. Ale zanim to nastąpi, musimy oczywiście spłukać jeszcze raz tą odżywkę. Robię to bardzo dokładnie, żeby nic tutaj nie zostało. I teraz będziemy właśnie używać pierwszego produktu do stylizacji, czyli aktywatora skrętów w kremie. Nie mam zielonego pojęcia, ile powinnam go użyć, więc będziemy to wszystko robić na czuja i używam dokładnie tyle, ile pokazuję Wam na filmie, a następnie wpracowuję to dosłownie w całe włosy. Mam nadzieję, że za bardzo mi nie obciąży ten produkt tych włosów. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i jeszcze dodatkowo postanowiłam go sobie wczesać, żeby lepiej go rozprowadzić. Nie mam zielonego pojęcia, czy tak powinno się robić. Ja tak zrobiłam. Zobaczymy jakie będą efekty.
No i teraz nadszedł czas na nasz stylizator proteinowy i tutaj jest już napisane, żeby użyć jego niewielką ilość, natomiast nie mam zielonego pojęcia ponownie, jaka to jest niewielka ilość na moje włosy i ponownie robimy to na czuje. Użyłam dokładnie tyle, ile widzieliście i tutaj nakładając ten produkt już zaczynam ugniatać te włosy tak, żeby zaczęły układać się w takie sprężynki, loki, fale i robię to dosyć długo, żeby one jakby przywykły do tej formy, którą im nadaję. Robiłam to dobre 5-10 minut, ale oczywiście w filmie Wam to pominę i teraz przechodzę do suszenia tych włosów. Oczywiście używam sobie suszarki z dyfuzorem, żeby jakby utrzymać dalej te loki i robię to na takiej zasadzie, że wkładam sobie ten lok w to siteczko suszarki i dopiero potem ją włączam, żeby to wszystko się nie porozpadało. Dodatkowo podzieliłam sobie moje włosy na takie 3 partie, żeby było mi łatwiej. Staram się używać raczej chłodnego nawiewu, żeby tych włosów nie niszczyć temperaturą i jakoś nie rozwiać tych loków i powiem Wam, że zajmowało to strasznie długo. Nad suszeniem takiej jednej partii zeszło mi się z 10 minut, no ale kiedy już udało mi się podsuszyć te wszystkie 3 partie, to przeszłam dopiero do suszenia włosów tych bliżej skóry głowy i tak na razie wygląda efekt tuż po wysuszeniu. Jak widzicie, włosów mam takie fajne, falowano-lokowane strączki. I teraz moment kulminacyjny, bo odwracam głowę i zobaczymy, jak to wygląda. No powiem Wam, dotrwaliśmy, dobrnęliśmy do końca i coś mi się tu zadziało. Ja jestem zszokowana. Tak to wygląda. Na razie, słuchajcie, mam jeszcze takie sucharki, jak to się mówi, ale za chwilę to sobie to odgnieciemy i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie nie chce mi się ułożyć tak, jak ja normalnie układam włosy. Tak to wygląda, moi drodzy, w pełnej okazałości i no zrobiły się niezłe lokofale i powiem Wam, że namęczyłam się straszliwie, bo ja mam jednak bardzo długie te włosy i to, żeby je umyć, odgnieść, żeby się te loki zrobiły i wysuszyć potem suszarką z dyfuzorem na jakiejś takiej temperaturze, wiecie, na takim chłodnym nawiewie zajmuje mnóstwo czasu. Ja spędziłam z pół godziny ponad z głową w takiej pozycji, jak widzieliście. Już w pewnym momencie puściłam sobie nawet odcinek Alice na YouTubie, bo już mi się tak, słuchajcie, nudziło. Boli mnie kark straszliwie od tej pozycji, więc ja nie wiem, czy to jest do końca tego warte i będzie warte. Zaraz to sobie odgnieciemy, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No jakaś tam burza loków na razie jest, więc zobaczymy. Będziemy to odgniatać. Znalazłam u siebie jakiś jedwab z kameleon, nie wiem, co to w ogóle jest, takie coś wygrzebałam, kiedyś to miałam do włosów, jak widać, no trochę tego zużyłam, ale nie używam tego na co dzień, nawet nie wiem, jak długo to u mnie leży, ale wykorzystam sobie to teraz do odgniecenia tych włosów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Użyję tylko jednej pompki, bo nie chcę za dużo. I teraz to sobie, słuchajcie, odgniatamy takim samym ruchem, jak robiliśmy wcześniej. One jakoś mega bardzo nie są takie sztywne, dlatego że ja użyłam tego stylizatora proteinowego, który ma taką średnią moc utrwalenia. Natomiast z tego co wiem, Onlybio ma jeszcze ten taki z mocnym efektem utrwalenia, więc jeżeli potrzebujecie czegoś mocniejszego, to również możecie to znaleźć. Mój miał takie średnie i takie średnie też wyszło, ale powiem Wam, że te loki wyglądają, Jezus. Ja jestem zszokowana w ogóle, jak one się skróciły, te włosy. One normalnie są takie gdzieś dotąd, a przy lokach troszeczkę straciły na długości, ale zobaczcie, jak to wygląda. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy to działa, to tak, działa. Wygląda to, powiem Wam, takie fajnie. Jeszcze jakbym miała makijaż, to już w ogóle wyglądałabym jak $1 000 000 w tych lokach. I mega mi się podobają. Słuchajcie, mają taką objętość, widzicie to? Jacie, ależ to, dobra, wracamy do tych dwóch produktów i tak jak Wam pokazywałam, używałam tych dwóch rzeczy. Według producenta najlepiej najpierw właśnie umyć sobie
włosy metodą OMO, tak też zrobiłam, mniej więcej, mam nadzieję, że dobrze. Potem używaliśmy aktywatora i szczerze Wam powiem, nie wiem ile tego aktywatora powinnam była użyć, ponieważ jest tu tylko napisane, że na mokro ociekające włosy trzeba go nałożyć, a następnie wgnieść w niewielką ilość żelu mocnego do stylizacji włosów kręconych albo tego żelu proteinowego, w sensie tego stylizatora. Więc ja, tak jak widzieliście, tak jak Wam pokazywałam, zrobiłam to na oko. W pewnym momencie nawet powiem Wam, że część spłukałam z tych włosów, bo wydawało mi się, że one są strasznie takie obciążone tym i bałam się, że będą takie niefajne po wysuszeniu, więc trochę spłukałam. I potem właśnie wgniotłam odrobinę tego, pokazywałam Wam, tego potem sobie jeszcze dokładałam, bo w drugą stronę wydawało mi się, że jest tego za mało, chociaż tutaj jest napisane, że tego się nakłada niewielką ilość, no ale jak na moje włosy, to może ta niewielka ilość być trochę większa. I teraz tak, jak widzicie, działać to działa. Nie wiem, jak to się będzie utrzymywać w kolejnych dniach. Prawdopodobnie te włosy się troszeczkę rozprostują, dlatego że ja nawet jak suszyłam te włosy, to te, które sobie tak wiecie luźno wisiały, to one już się rozprostowywały. Prawdopodobnie to też było spowodowane tym, że były mokre, więc były takie dociążone i potem jak wkładałam sobie do suszarki z dyfuzorem, to one na nowo jakby się dopiero tam układały i suszyły już w takim konkretnym kształcie, bo po tym jak się namęczyłam, naugniatałam tego w wannie, no to one zwyczajnie w świecie, jak spędziłam pół godziny z głową w dół, się porozprostowywały, ale efekt końcowy jest taki, jaki widzicie. No i co? Wygląda na to, że te produkty są, słuchajcie, całkiem fajne, tylko że ja nie mam zielonego pojęcia, czy przy moich włosach jest to warte zachodu, dlatego że wydaje mi się, że jakbym sobie po prostu zakręciła te włosy na wałki, to efekt byłby podobny, a nie namęczyłabym się tak strasznie, spędzając właściwie dobrą godzinę, jak nie półtorej na tym czymś, bo wiecie, założyłam sobie wałki, poczekała z 2 godziny z może tą mgiełką taką do stylizacji, albo położyła się w nich na noc i mogłabym mieć podobny efekt bez użycia jakiejś tam blokówki i temperatury. No nie wiem, no sami ocencie. Mi się prawdopodobnie tego nie będzie chciało robić na co dzień, zresztą ja wolę chyba włosy proste. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o zapach, to muszę Wam powiedzieć, bo ten stylizator proteinowy pachnie przepięknie i to jest taka malinka z pieprzem, to chyba się ten zapach nazywał? Maliny i różowego pieprzu. On pachnie bardzo ładnie malinką, tak samo jak ten malinowy peeling do ciała. To jest podobny zapach, natomiast jeżeli chodzi o ten aktywator, to on pachnie kiwi i to również jest bardzo ładny zapach. I taki dosyć intensywny, jak na produkty Only Bio przystało. Więc jeżeli czegoś szukacie do stylizacji swoich włosów i chcecie uzyskać efekt podobny do mojego, no to śmiało mogę Wam polecić i przetestujcie. Ale fajne są te włosy, powiem Wam. Ja tak dawno nie miałam kręconych włosów, że nie wiem. Normalnie ten. Aż Wam pokażę je tak jeszcze z tyłu. Jeżeli chodzi jeszcze o takie odczucia, co są bardzo fajne, te włosy są takie mięciutkie, sprężyste, no naprawdę fajniutkie, aż nie mogę powstrzymać, żeby je nie dotykać i prawdopodobnie zaraz te loki rozwalę, no ale sami widzicie, jakie one są ładne. No dajcie znać w komentarzu, koniecznie napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobają takie loki, czy próbowaliście, czy macie włosy proste, czy kręcone, nie wiem, napiszcie, piszcie, dajcie mi znać. No i elegancko, słuchajcie, fryzura idealna na walentynki, bo akurat jak to robię, to jest 13 jeszcze, ale ponieważ jest już późna godzina, bo jest 22:33, to zaraz będą walentynki. Ja nie wiem, nie planowałam tego robić, ale chyba się umaluję tylko po to, żeby zobaczyć sobie taki efekt wow, bo na razie czuję się jak taka w takiej, wiecie, po domce taki ziomek, co dopiero co wstał i no wiecie jak to jest. A chciałam zobaczyć taki efekt wow, więc w sumie na szybko biorę się do roboty. No i teraz słuchajcie, od razu lepiej jak $1 000 000 walentynkowy look. Ale superancko. Użyłam mojego ulubionego ostatnio eyelinera, którego Wam pokazałam w poprzednim odcinku od Belle. Jeżeli nie widzieliście, to wbijcie. No i teraz te loki to wyglądają, słuchajcie, pięknie. Nie wiem, bardzo mi się podobają. Tak dawno nie miałam loków, że aż jestem po prostu w szoku, jak to wygląda. Bardzo mi się podobają. Tak jak mówiłam, nie wiem, czy będzie mi się to chciało robić częściej, bo przy mojej długości włosów zajmuje to naprawdę masę czasu z tymi produktami, ale generalnie jeżeli chodzi o same produkty, to działają, faktycznie fajnie się z nimi pracuje.
bardzo ładnie pachną, robią to, co powinny, a poza tym bardzo często są na promce, więc polujcie, jeżeli teraz są, to Wam też tutaj gdzieś podlinkuję albo wstawię screena, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja z całego serduszka Wam je polecam, bo naprawdę uważam, że wyszło to u mnie bardzo fajnie. Ja jestem zwolenniczką prostych, dlatego na co dzień noszę proste i raczej wolę je prostować, ale muszę przyznać, że od czasu do czasu efekt takich fal i loków jest naprawdę uroczy i podobają mi się strasznie. Jeżeli byście chcieli, żebym przetestowała na moich włosach jeszcze jakieś produkty, to dajcie mi znać w komentarzu jakie, a ja postaram się dla Was coś przygotować. W tym odcinku dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego dzionka lub wieczorku i do usłyszenia w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. Bye!